Zanosi się na walkę prezydenta z wiatrakami w Polsce. Duński gigant notuje tąpnięcie akcji, a Rosja stoi przed widmem powrotu kryzysu paliwowego wskutek dronopadu Ukrainy. Jest 12 sierpnia 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Widmo kryzysu paliwowego wraca do Rosji po dronopadzie Ukrainy. Ataki dronów Ukrainy na rosyjskie rafinerie przywracają widmo kryzysu paliwowego w Rosji. Uszkodzenia rafinerii mogą doprowadzić do załamania podobnego do tego z 2023 roku, kiedy w kraju brakowało paliwa, a ceny biły rekordy. Uszkodzenie rafinerii przez dronopad Ukrainy może zmniejszyć eksport oleju napędowego z Rosji o 15 do 20% do końca sierpnia 2025 roku. Seria ataków dronów Ukrainy na rafinerię w Rosji z sierpnia tego roku może obniżyć eksport diesla rosyjskiego. Według rozmówców Komersanta w pierwszych 6 dniach sierpnia spadek sięgnął 25-27% miesiąc do miesiąca. Podobne problemy wywołane dronopadem Ukrainy sprowadziły na Rosję w 2023 roku kryzys paliwowy. Ceny na giełdach były rekordowe, a w niektórych częściach kraju brakowało paliwa. Obecnie nie są jeszcze notowane niedobory, ale ceny biją rekordy, o czym informował wczoraj podcast Energy Drink. Obniżają marże producentów sprzedających paliwa na stacjach po taryfowanej cenie, która jest niższa względem giełdowych. Według danych Petromarket marża na benzynie AI-92 sięgała minus 1,1 rubla na tonie, na AI-95 minus 1,4 rubla, a na dieslu plus 8,1 rubla. Zakaz eksportu benzyny obowiązujący od 20 do 28 sierpnia ma złagodzić problemy na rynku. Nie jest jasne, czy wystąpią w przypadku diesla, bo spadek eksportu może pozwolić na przekierowanie tego paliwa na rynek krajowy. Diesel z Rosji notuje spadek także przez to, że Brazylia i Turcja zmniejszają zakupy w obawie przed cłami USA. Morskie dostawy diesla z Rosji spadły w lipcu 2025 roku o 0,16% miesiąc do miesiąca, ale w przypadku Brazylii było to prawie 50%, a Turcji 14%. Problemy Rosji z eksportem diesla zostaną pogłębione przez embargo na dostawy tego paliwa z 18 pakietu sankcji unijnych, które ma obowiązywać od 2026 roku. Kolejne uderzenie może nadejść z USA, jeżeli Donald Trump wprowadzi zapowiadane cła na dostawy surowców z Rosji do krajów trzecich. Pierwsze uderzenie dotknęło już Indie, które zostały objęte cłami 25% na dostawy ropy z Rosji. Nie jest jasne, czy prezydent Donald Trump zdecyduje się na kolejne. Nie wprowadził takich ceł wobec Chin, a zamiast tego przedłużył negocjacje celne o kolejne 90 dni. Co dalej? Powrót kryzysu paliwowego w Rosji wskutek dronopadu Ukrainy mógłby mieć bezpośrednie oddziaływanie na społeczeństwo rosyjskie, które może znów doświadczyć niedoborów na stacjach. Może także utrudnić logistykę wojenną i być kolejnym elementem presji na Kreml po sankcjach zachodnich. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Powrót Ministerstwa Energii nie musi oznaczać końca siedziby w Katowicach. Tamtejsza filia ma odpowiadać za kontakt z sektorem górniczym, a więcej na moim blogu. Prezydent może blokować wiatraki. To rząd ograniczył tarczę energetyczną do końca września i celowo włożył ją do ustawy wiatrakowej. Przypominam, że poprzedni projekt ustawy wiatrakowej upadł ze względu na wrzutki lobbingowe w styczniu 2024 roku. W związku z tamtymi okolicznościami sprawa wymaga dodatkowej, gruntownej analizy, napisał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz na Platformie X. Karol Nawrocki zapowiada własną ustawę o mrożeniu cen energii, co może oznaczać, że nie podpisze noweli wiatrakowej z zapisami o tarczy. PGE bada lokalizację pod atom, ale rząd wybierze partnera. Zgodnie z programem polskiej energetyki jądrowej decyzję o wyborze technologii dla drugiej polskiej elektrowni jądrowej podejmie polski rząd, zastrzega prezes Dariusz Marzec. Rusza drugi etap prac, czyli studium wody chłodzącej i pierwsze odwierty. Rząd analizuje preferowane lokalizacje w Bełchatowie i Koninie oraz partnerów z USA, Francji oraz Korei Południowej. Układ handlowy USA-Unia Europejska może promować Amerykanów.
Wstrząs w kopalni i uwięziony górnik. Kopalnia Knurów Szczygłowice-Ruch Knurów, należąca do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, doświadczyła wstrząsu górotworu. Nie ma kontaktu z jednym z górników. Ruszyła akcja ratunkowa, w której bierze udział 7 zastępów ratowniczych. Podczas drążenia przodka doszło do wstrząsu górotworu. 8 pracowników przodka wycofało się o własnych siłach. Z jednym z górników nie ma kontaktu. Dyrekcja kopalni natychmiast podjęła decyzję o rozpoczęciu akcji ratowniczej, o czym informuje JSW. Teraz wieści z Europy. Duński Ørsted będzie kryzysowo zbierał $9 miliardów equity na dalsze funkcjonowanie. Ten gigant morskich farm wiatrowych klęka przed inflacją, wysokimi stopami i naprężeniem łańcuchów dostaw. Wartość akcji Ørsted spadła w jeden dzień o około 30%, rodząc obawy o jego kondycję. 2/3 zgromadzonych środków ma służyć finansowaniu projektu Sunrise Wind koło Nowego Jorku, z którego wycofali się inwestorzy po krytyce Donalda Trumpa. Inwazja meduz blokuje atom we Francji. 4 reaktory elektrowni Gravelines zostały wyłączone 10 sierpnia po tym, jak do systemu chłodzenia dostała się duża ilość meduz. Powód to rosnąca temperatura wody na Morzu Północnym ze względu na ciepłą aurę. Ten akwen ociepla się wraz z globalną temperaturą. Pierwsze meduzy kojarzące się z ciepłymi morzami zostały tam stwierdzone w 2020 roku. Niemiec ostrzega przed zakazem silników spalinowych. Prezes Mercedesa Ola Källenius ostrzega w Handelsblatt, że zakaz nowych silników spalinowych od 2035 roku mógłby doprowadzić do załamania sektora motoryzacyjnego w Europie. To zwrot w stosunku do optymizmu firm tego typu z przeszłości, które spodziewały się szybszego rozwoju elektromobilności i paliw alternatywnych. Jeszcze wieści ze świata. Trump odwleka wojnę celną z Chinami. Dekret prezydencki daje 90 dni na dalsze rozmowy USA-Chiny o cłach 30% na produkty chińskie. Zawiesza wprowadzenie ceł 145%, którymi groził Donald Trump. Chińczycy zgodzili się na poluzowanie eksportu surowców krytycznych oraz magnesów, a USA zgodziły się na eksport chipów Nvidia i AMD potrzebnych w zamian za przekazanie 15% przychodów. Ropa Brent zdrożeje do prawie $67 w nadziei na ożywienie handlowe. Azerbejdżan na celowniku Rosji. Portal Kaliber AZ, kojarzony z prezydentem Ilhamem Alijewem, ostrzega, że jeśli Rosjanie będą atakowali infrastrukturę azerską na Ukrainie, Baku może znieść zakaz dostaw broni do Kijowa. 10 sierpnia doszło do ataku na bazę paliw azerskiego Sokar na Ukrainie w obwodzie odeskim. 4 pracowników tej firmy zostało poważnie rannych. W czerwcu doszło do ataku na tłocznię Orłowka, którą gaz z Azerbejdżanu dociera przez gazociąg transbałkański na Ukrainę. Rosyjska rewolucja łupkowa. Rosyjski Gazprom Neft ogłasza, że opracował rosyjską technologię szczelinowania hydraulicznego znaną z rewolucji łupkowej w USA, święcącej triumfy kilkanaście lat wcześniej. Gazprom testował w przeszłości szczelinowanie hydrauliczne z pomocą amerykańskiego Schlumbergera, który zatrzymał transfer technologii, ale nie wycofał się wciąż z Rosji. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następna oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.